Cześć, dzisiaj zapraszam Was na porównanie dwóch naprawdę ciekawych projektorów. Oba do kupienia są poniżej 1500 zł. Linki macie w opisie filmu. Zaczynamy! OneBo Mozart 1 Pro i Ito Seal Pro to moim zdaniem dwa naprawdę niezłe projektory. Proponowane co prawda przez konkurencyjne marki, ale oferujące podobne parametry. Oba te modele doczekały się u mnie na kanale obszernych recenzji. Ale dzisiaj skupimy się na porównaniu 1 do 1. Szczegóły techniczne to jedno, a praktyka to zupełnie inna rzecz. Na początek widzicie systemy operacyjne w obu przypadkach. Płynność działania jest niezła. Oba piloty posiadają przycisk asystenta głosowego i ta funkcja również działa dobrze. Nie ma żadnego problemu z odtwarzaniem treści z pendrive'a. Należy pobrać aplikację do przeglądania dysków, np. File Managera, ale nie stanowi to żadnego większego problemu. Ustawienia obrazu wyglądają dość podobnie. Dzięki systemowi Google TV opartemu na Androidzie możemy bezprzewodowo przesyłać treści. Szczegółowość obrazu jest zbliżona, kolorystyka na obu urządzeniach wygląda poprawnie. Porównywana jest także jasność, ale nie korzystając ze specjalistycznego sprzętu, ciężko mi wyłonić wyraźnego zwycięzcę. Automatyka również działa dość podobnie i w miarę niezawodnie. Szczególnie dotyczy to regulacji ostrości. Czas na porównanie dźwięku z głośników. Finally, we have returned. And now, finally, we have returned. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are found. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are found. It does. I na koniec pomiar poziomu hałasu. Oba projektory poradziły sobie dobrze w poszczególnych testach i moim zdaniem oba te modele są warte uwagi. Mam wrażenie, że OneBo jest marką, która w Polsce jest bardziej rozpoznawalna i ma ugruntowaną pozycję, a także w ofercie wiele modeli projektorów w różnych cenach. Jednak warto też wyróżnić markę Ito, której projektor poradził sobie wcale nie gorzej, a nawet można powiedzieć, że nowa wersja na rok 2026 ze zwiększoną jasnością lampy radzi sobie nawet pod pewnymi względami lepiej niż konkurent. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Ok, na koniec kilka słów komentarza, ponieważ oba te projektory znam naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o projektor OneBo, no to jest już u mnie drugi raz, a Ito testowałem i poprzednią wersję i tą najnowszą. Jeśli chodzi o jasność, no to oba tutaj dają radę, są to projektory odpowiednio mające 1200 i 1300 ANSI lumenów. No i taki komentarz do tego, co widzimy, ponieważ jeśli spojrzymy na tabelkę ze specyfikacjami, teoretycznie projektor Ito powinien wypadać nieco lepiej i oba projektory były ustawione na tryb standard, czyli ta jasność nie była sztucznie podnoszona. Natomiast projektor Ito wydaje się odrobinkę ciemniejszy, ale jeśli się przyjrzycie dokładnie, co ja też zobaczyłem na żywo, w przypadku projektora OneBo ta jasność jest chyba troszeczkę podkręcona i niektóre fragmenty kadru są zwyczajnie prześwietlone, co Wam teraz też pokazuję na zbliżeniach. Czyli na projektorze Ito obraz był odrobinkę ciemniejszy, ale wciąż bardzo jasny, natomiast kontrast wypadał lepiej. Odnośnie dźwięku możecie sami wyciągnąć wnioski
czyli słuchając próbki 1:1, moim zdaniem ten dźwięk w przypadku projektora Itow był odrobinkę lepszy, taki bardziej przestrzenny, bardziej donośny. No i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o porównanie głośności, to projektory wypadały podobnie, ale projektor Wanbo czasami potrafi wskoczyć na wyższe obroty i wtedy z tych około 40 dB robiło się 41, nawet troszeczkę więcej, dlatego wypadł tutaj nieco głośniej niż projektor Itow. Porównanie jest bezstronne, dlatego też teraz jedna cecha na minus w stosunku do projektora Itow. W przypadku Wanbo mamy troszeczkę bardziej rozbudowane menu ustawień obrazu i możemy chociażby zmieniać kolorystykę, a także jasność. W przypadku Itow mamy dostępny tylko kontrast i tych opcji jest troszeczkę mniej. I jeszcze raz zaznaczę na koniec, żeby to było jasne. Którykolwiek z tych projektorów wybierzecie, myślę, że będziecie zadowoleni z wyboru, ponieważ są to bardzo zbliżone urządzenia, ale pewne różnice występują. I tak jak mówiłem, Wanbo ma w ofercie bardzo dużo projektorów, ale Itow również. I jeśli będzie możliwość, to kolejne projektory od tej marki będę testować, bo są naprawdę ciekawe. Jeśli chcecie sprawdzić ceny któregokolwiek z prezentowanych dzisiaj projektorów, linki macie w opisie filmu, tak więc zachęcam do sprawdzenia. Mam nadzieję, że film się przydał. Jeśli tak, to warto zostawić łapkę w górę. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się.